Cześć, z tej strony Tomek Dobosz z Gildia.pl. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na wideo recenzję nowej planszówki od firmy Axel, czyli Might and Magic Heroes gra planszowa. Tak, nie przesłyszeliście się, Might and Magic Heroes, czyli planszowa wersja znanej i bardzo lubianej serii gier komputerowych, serii strategicznej. Jak świadczy sam tytuł, czyli Might and Magic Heroes, gra została stworzona na podstawie części 6 komputerowej sagi, stąd też ten odwrócony jak gdyby tytuł. Oczywiście mamy tutaj logo Ubisoftu, gra na licencji, pudełko standardowych rozmiarów, dość ciężkie. Pokrótce pokażę, co mieści się w środku. Oczywiście to już było rozpakowane, to już było grane, więc to wszystko jest posegregowane. Mamy woreczek, mamy instrukcję wydrukowaną na ładnym papierze, całkiem porządna. 2 tony różnych żetonów. Tutaj mamy 4 plansze miast. Tu mam posegregowane już woreczki dla graczy. W tych woreczkach znajdują się żetony armii, karty bohaterów, wszelkiego rodzaju żetony bohaterów, karty akcji i tak dalej. Zobaczycie to za chwilę jeszcze. Pokażę Wam to bardziej dokładnie. Co my tu jeszcze mamy? Tor służący do rozgrywania walki. Więcej kart i żetony wojsk neutralnych. Kostki. Tu jest żeton pierwszego gracza. I kafelki, na których toczy się gra. Gra jest wydana całkiem porządnie. Grafiki są bardzo fajne, chociaż miejscami mam wrażenie, że ktoś się jednak nie postarał. Są 2 czy 3 takie miejsca. Wszystkie grafiki potworów, które znajdziecie i jednostek, które znajdują się na kafelkach, są żywcem wzięte z gry komputerowej. No, nie ma się tu czego dziwić. Jedyne, do czego muszę się przyczepić, to nie chciałbym, ale muszę. To jest kilka błędów w instrukcji. Nie są to niestety błędy literowe. Są to błędy merytoryczne. Chociaż to jest taka rzecz jak gdyby drugorzędna, tak? Instrukcję zawsze można poprawić erratą. To jest tylko 1 czy tam 2 dodatkowe kartki papieru. Nie ma się czym stresować. Ale jest czym stresować się gdzie indziej, ponieważ kilka jednostek w tej wersji gry zostało błędnie wydrukowanych. Nie zawierają kusznicy bodajże, o ile dobrze pamiętam z tego co grałem. Kusznicy nie mają kilku ikon, nie mają tak zwanej strony elitarnej, o której zawsze za chwilę będę mówił. Tak samo chyba jeszcze jakieś jednostki, nie pamiętam teraz które. Co prawda wydawca wydrukował na swojej stronie takie, można powiedzieć, rzeczy do nalepienia, tak? Które można nakleić na żetony. No niestety, no to nie jest fajne, tak? Dobrze, że wydawca o to dba, że dał na swojej stronie takie rzeczy, ale z jednej strony jak nakleimy, to gra już nie jest taka fajna, tak? Ponieważ coś tam nakleiliśmy na żetonach. No a po drugie, troszeczkę to jak gdyby uderza w osoby, które czekały na Heroesów planszowych, zaufały wydawnictwu Axel, kupiły tę grę w przedsprzedaży, albo nawet nie czekając na jakiekolwiek recenzje poleciały do sklepu, kupiły. No i to troszeczkę taki ostrzegawczy strzał z liścia dostały, że no coś jednak nie gra. Już nawet nie mówię o samej jak gdyby warstwie, o samej grze, tak, ale samo wykonanie. Gdyby nie to, no byłoby idealnie.
No dobra, to tak pokrótce o tym, co w pudełku. Przyjrzyjmy się za chwilę elementom bardziej dokładnie i opowiem co nieco o tym, jak się gra i jak to, co jest w tym pudełku, ta gra planszowa, jak ona ma się do tego, w co niektórzy z Was może grali na komputerze. Might and Magic Heroes to gra od 2 do 4 osób. W grze tej gracze wcielają się w 4 różne frakcje. Są to świątynia, twierdza, przystań i nekropolis. Gra toczy się na planszy złożonej z losowych kafelków. W całej grze tych kafelków jest 16 i w zależności od tego, ilu graczy bierze udział w rozgrywce, tyle kafelków bierze się do gry. Dla 2 graczy jest to 9 kafelków, dla 3 12 i dla 4 16. Na planszy znajdziemy startowe miasta naszych zawodników, naszych graczy. Znajdziemy różne miejsca, które można badać, które można zdobywać i dzięki temu opływać w bogactwa. A także znajdziemy wrogie monstra, które tychże pól strzegą i które trzeba pokonać, zanim do czegokolwiek dotrzemy. Zobaczmy, co do dyspozycji mają gracze. Każda frakcja ma swoje miasto. Tak wygląda plansza miasta. Na górze mamy tor punktów zwycięstwa, które są potrzebne do tego, aby wygrać grę. Natomiast na dole mamy 4 etapy rozwoju miasta. Każdy etap należy wykupić. Każdy etap daje nam dostęp do 2 dodatkowych rodzajów jednostek, jakie możemy rekrutować. Każda jednostka ma swój poziom podstawowy i elitarny. Tak. Każda frakcja ma 9 budynków, które może wznieść w swoim mieście. Niestety 8 tych budynków jest identycznych dla każdej frakcji, dopiero 9 jest unikalny i daje pewne bonusy bohaterom oraz wojskom. A propos bohaterów, każda frakcja ma ich 3. Bohaterowie odznaczają się jakąś tam twarzyczką, mniej lub bardziej znaną z gry, mają swoje zdolności specjalne, mają symbol drogi krwi bądź drogi łez, który obecnie jest niewykorzystywany, ale ma być użyty w dodatkach. Mają sobie cechy. Te cechy to siła, magia, inicjatywa oraz dowodzenie, a także mają szkoły umiejętności, w których są wytrenowani. Te szkoły mają znaczenie, ponieważ w trakcie gry bohater będzie używał kart umiejętności, kart magicznych, bądź też kart do walki wręcz. I te karty również mają przypisane różne szkoły, a co więcej ich opis zwykle dzieli się na 2 części, że dana umiejętność robi coś lub coś, albo robi coś i coś. I jeżeli nasz bohater jest wytrenowany w szkole magii bądź w szkole walki wręcz, która odpowiada danej umiejętności, to wtedy może albo skorzystać z obu tych opisów, albo może wybrać jeden z nich, a zwykle ten drugi, który wymaga znajomości szkoły, jest dużo lepszy. No i mamy jeszcze jednostki. Tutaj pokazuję akurat przystań. Jak już mówiłem, każda jednostka ma poziom podstawowy oraz poziom elitarny. Każda jednostka jest opisana siłą, inicjatywą oraz ewentualnie zdolnościami specjalnymi. Szkoda tylko, że różnic między jednostkami elitarnymi i podstawowymi jest tak mało. To zwykle jest dodatkowa zdolność. Nie polepsza im się siła, nie polepsza im się inicjatywa, a przecież wiemy, że lepsze wersje jednostek w grze komputerowej były dużo lepsze. Tak? One były silniejsze, wytrzymalsze, szybsze
a nie tylko miały jakąś tam pojedynczą zdolność więcej. Czy coś mamy jeszcze? Oczywiście surowce. Gdzie ja tu mam? Tu są surowce. Pomieszane z różnymi innymi żetonami, których jest całe multum. Na potrzeby planszówki mamy pewne uproszczenie. Mamy 2 zasoby zamiast 4. Tak, 2 zamiast 4. Mamy złoto oraz mamy po prostu surowce. Surowce, które są kryształami, rudą i drzewem jednocześnie. No dobra, wiemy już co na planszy, wiemy już czym dysponują bohaterowie, to zobaczmy jak się gra. Gra polega na poruszaniu się bohaterami po owej złożonej planszy, pokonywaniu wrogich monstrów, walki również z innymi herosami, jeżeli do nich już kiedyś się tam doczłapiemy, no i zdobywaniu punktów zwycięstwa. Te punkty zdobywamy za kontrolowanie obszarów, niektórych obszarów na mapie, takich jak kopalnie, jak różne świątynie. Otrzymujemy je również za zdobywanie artefaktów oraz jest jeden budynek w grze, który można wybudować w mieście i dostać za niego 3 punkty zwycięstwa, ale z uwagi na wymagania dotyczące jego budowy, a mianowicie poświęcenie pewnego artefaktu, który jest tylko jeden w grze, ten budynek będzie mógł zbudować tylko jeden z graczy. Aby po naszej mapie się poruszać, gracze będą wykorzystywać specjalne karty akcji. A sobie tu zrobię trochę miejsca. Stół niestety mam trochę przymały. Dobra, są 3 karty podstawowe i 1 dodatkowa. Podstawowe karty to karty, z którymi zaczyna każdy gracz. 4. karta będzie dostępna dopiero po wybudowaniu specjalnego budynku. Na każdej karcie mamy dwie ikony akcji i gracz zagrywający kartę może wybrać jedną ikonę, jedną akcję. Te akcje to, jak widać na wszystkich 3 podstawowych kartach, mamy ruch herosem, a poza tym mamy też wydobycie surowców, budowę, rekrutację, a jak znajdę, a na tej karcie dodatkowej mamy budowę oraz wydobycie surowców. Nasz bohater porusza się po mapie, ma 2 pola ruchu. Kiedy dotrze do pola zajętego przez wrogie siły, dochodzi między nimi do walki. Od wyniku tej walki zależy, czy dane pole będzie mogło być eksplorowane i wykorzystane, czy też nie. Walka w Heroes of Might and Magic Heroes w wersji komputerowej jest bardzo emocjonująca, bardzo taktyczna, więc zobaczmy, jak wygląda przeniesienie jej na pole planszowe. Jak można było się spodziewać, w grze planszowej nie uświadczymy tak taktycznego pola walki, jak ma to miejsce w komputerowej wersji Might and Magic Heroes i będziemy mieli do czynienia z pewnym uproszczeniem. Tak wygląda uproszczone pole bitwy w planszowej wersji Heroesów. Na tym polu umieszczamy nasze jednostki w kolejności inicjatywy od najwyższej do najniższej i atakować te jednostki będą właśnie w kolejności tej inicjatywy. Zaczynamy zatem od strony lewej. Po lewej stronie mam akurat anioły, najwyższa inicjatywa. Bierzemy do ręki kostki. Nic dziwnego, planszówka, więc kostki. Bierzemy kostki ośmiościenne, to są podstawowe kostki ataku.
A dodatkowo, jeżeli posiadamy w naszej armii, tak, w tej grupie, która atakuje jednostkę tutaj elitarną, możemy również użyć kości elitarnej. Tak, i rzucamy. A, zapomniałem. Ośmiościennych kostek bierzemy tylko tyle, ile mamy jednostek w danej grupie. Tutaj mam akurat 3, więc biorę 3 ósemki i elitę. Nie można nigdy wziąć więcej niż 5 kostek. Nawet jeżeli będziemy mieli 7 jednostek, to maksymalna liczba kostek ośmiościennych to 5. No i rzucamy. Plum. Porównujemy wyniki na kostkach ośmiościennych z siłą naszych jednostek atakujących. Anioły mają siłę 5. Wszystko, co jest 5 lub poniżej, trafiło. A więc jak widać tu, trafiła tylko jedna moja kostka na trójce. Dodatkowo sprawdzamy sobie jeszcze kostkę elitarną. Tutaj mam na niej trafienie z dodatkową raną. Czyli zadałem 2 rany. Jedna z tej trójki i druga z kostki elitarnej. No i te 2 rany są przydzielane do sił wroga i obrońca decyduje, które jednostki zostaną zranione. 1 rana przydzielona jednostce z górnego rzędu, czyli jednostce podstawowej, to śmierć dla tej jednostki. 1 rana przydzielona jednostce z dolnego rzędu, czyli jednostce elitarnej, nie zabija tej jednostki, lecz powoduje zmianę jej statusu na jednostkę podstawową. Nieco to dziwne i nie mówię tutaj tylko o porównaniu do wersji komputerowej, która, jak wiemy, no, tam żadnych zmian nie było. Jednostka ulepszona, jak dostawała rany, to było jej mniej, ale nie traciła swoich zdolności. Tak samo w sumie w planszówce. Trochę dziwnie to wygląda, jak jednostka wyższego poziomu po otrzymaniu rany nie staje się jak gdyby bardziej po prostu podatna na śmierć, tak? Słabsza pod kątem punktów życia, ale traci zdolności. Dziwne. Kolejną rzeczą, która troszeczkę w walce mi się nie podoba, to jest właśnie wyeliminowanie, zupełne jak gdyby wyeliminowanie tej taktyki. Liczy się tylko prędkość. Tak? Prędkość, siła. Nie możemy wskazać, chyba że nasza jednostka ma specjalną umiejętność, a takich jednostek nie jest za dużo. No, generalnie nie możemy wskazać celu naszego ataku. Tak? My atakujemy, a przeciwnik decyduje, kogo zaatakowaliśmy. Troszkę to jak gdyby odziera Heroesów z tej całej strategii, z tej całej taktyki, jaka zawsze im przyświecała. Teraz to tylko trochę sprowadza się do poruszania po mapie, zbierania surowców, a potem turlania kostkami. No ale przypominam, to jest konwersja do planszówki gry komputerowej, więc pewne ustępstwa musiały być poczynione. Po zwycięskiej bitwie nadchodzi czas na zebranie łupów i łupem może być doświadczenie, mogą być zasoby, może być złoto, a mogą też być różne przedmioty. Tak, tutaj mamy na przykład przykładowe skrzynie z łupami. Takimi przedmiotami mogą być zwoje, które dają nam jakieś ciekawe bonusy do walki. Mogą to też być artefakty. Gdzie ja położyłem artefakty? A, tu.
Mogą to też być artefakty, czyli to, co każdy bohater lubi najbardziej. No i może też być doświadczenie, za które później nasz bohater awansuje i otrzymuje karty umiejętności. Z artefaktami znowu mam mały problem, ponieważ są fajne, w ogóle dają dużo rzeczy naszemu bohaterowi. Dodatkowo ich zdobywanie przybliża nas do zwycięstwa. Idea jest taka, że każdy bohater może mieć jeden artefakt danego rodzaju. Jest to słuszne. To, co nie jest słuszne według mnie, to pomysł, iż raz zdobyty artefakt nie może być przekazany, nie może być sprzedany, nie może być wyrzucony. Po prostu nasz bohater go ma i nie może nic z nim zrobić. Jeśli znajdzie kolejny artefakt tego samego typu, no cóż, trudno. Ten kolejny artefakt przepada. No i tu pojawia się problem, ponieważ co w momencie, gdy znajdujemy artefakt zupełnie nieprzydatny naszemu bohaterowi, a przydający się drugiemu z naszych bohaterów, który jest w innym miejscu? Nic nie możemy zrobić. Podnosimy go i nosimy ze sobą, chociaż jest nam zupełnie nieprzydatny, a nawet jak za chwilę znajdziemy dla naszego rycerza fajny miecz, to i tak nie możemy wyrzucić tej bezużytecznej różdżki. I nie przekonuje mnie tutaj jak gdyby tłumaczenie, które widziałem na niektórych forach, że za artefakty dostajemy punkty potęgi. Co z tego? Wyrzucam artefakt, tracę punkt potęgi. Znajduję nowy, dostaję nowy punkt potęgi. Tak? Zwycięstwa. Nic złego się z tym nie dzieje. Co można powiedzieć na koniec? Might and Magic Heroes to kolejna już próba przeniesienia gry komputerowej na teren planszowy. Niektóre z tych prób są lepsze, niektóre gorsze. Might and Magic Heroes należy do tych średnich. Wielbiciele serii komputerowej znajdą tu wiele różnic. Część z tych różnic, takich jak na przykład walka, takich jak na przykład sprawa artefaktów, które w tajemniczy sposób przyklejają się do naszego bohatera i nie można ich odrzucić. Takich jak fakt, że można mieć tylko jedno miasto, nie można zdobywać innych. Takich jak takie różnice jak na przykład brak rozróżnienia między jednostkami, tak? One w zasadzie niczym się nie różnią. Te różnice mogą wielbicieli komputerowego pierwowzoru mocno zirytować, no i nawet odrzucić od gry. Z drugiej strony osoby, które spojrzą na ten tytuł po prostu jako na grę planszową, na strategię, do której można usiąść, porzucać kostkami, poeksplorować pewien obszar, powalczyć z potworami i coś zrobić, no też znajdą tutaj rzeczy, które mogą przeszkadzać w grze. Pierwszą z nich jest chociażby losowość ułożenia terenu. Tak, to jest dobre, ponieważ zwiększa regrywalność, tak to nazwijmy, ale w przypadku Might and Magic Heroes może się trafić sytuacja, gdy ułożenie planszy na starcie uniemożliwia jednemu z graczy normalne wejście do gry. Może się okazać tak, że będzie on otoczony górami, spotkania będą należały dookoła, te najbliższe, tylko do najcięższych, no i nie będzie miał za bardzo co zrobić. W czasie, kiedy on będzie się zbierał na to, żeby w ogóle wyjść ze swojego startowego kafelka i zacząć podbój, no reszta graczy mocno odskoczy i nie da się nadrobić tej różnicy poziomów. Ogólnie rzecz ujmując, tak jak powiedziałem, gra jest średnia. Trwa dość długo sama rozgrywka w wersji dla 4 graczy, a ja jestem przyzwyczajony do tego, że jeżeli gramy w strategię, to zwykle dobrze jest grać w pełnej obsadzie.
Czy skaluje się całkiem dobrze, więc te 2 i 3 osoby też dają radę. Niemniej jednak w każdym przypadku mamy do czynienia z tak zwanym downtime'em dla osób, które nie grają. Oczekiwanie na skończenie rundy przez gracza, który ma wielu bohaterów, wykorzystuje wszystkie swoje akcje, no może trochę potrwać, a w tym czasie inni gracze w zasadzie nie mają nic do roboty. Poza momentami, kiedy pojawia się walka z neutralnymi istotami, czy niesterowanymi przez żadnego gracza, bo w tym przypadku za te niesterowane przez gracza jednostki rzuca i decyduje ktoś inny, tak? Nie gracz wykonujący swoją turę. Choć z drugiej strony to też często nie ma jakiegoś większego znaczenia, więc ten czas oczekiwania jest spory i gra przez to się niemiłosiernie dłuży. Pytanie jeszcze, co Axel stara się przygotować w dodatkach. Mam nadzieję, że te dodatki jakoś odświeżą tych Heroesów i dadzą im coś, co spowoduje, że staną się nieco ciekawsi. Na chwilę obecną, no cóż, nie mogę jakoś z gorącym sercem powiedzieć, tak, lećcie do sklepu, kupcie Might and Magic Heroes, bo to świetna gra. Warto w nią zagrać, warto zobaczyć, ale plasuje się ona na poziomie takiego planszowego, strategicznego przeciętniaka. I jeśli miałbym ją ocenić, bo ją ocenię, to dla mnie to jest takie porządne 6/10, może 6,5 w chwili obecnej. A plusy i minusy? Plusem jest wykonanie, ogólna jakość wykonania. Plusem też jest kolorystyka. Plus tej gry niewątpliwie to modularna plansza, którą można złożyć z losowych fragmentów. No i plusem jest próba przeniesienia komputerowej wersji Might and Magic Heroes na stół. A minusami gry, no to jeśli chodzi o to wydanie, to pierwsze wydanie, to definitywnie minusem są błędy w wydruku jednostek, błędy w wydruku niektórych kart umiejętności czy też czarów. Można tylko mieć, na pewno Axel wyeliminuje te błędy w kolejnych printach, natomiast no tutaj się nam już oberwało. Minusem jest straszne spłycenie walki. Ja wiem, że tego się nie dało zrobić w taki sposób, jak to by było w komputerowej, no, ale to nie, to jest za płytkie. Minusem jest też spłycenie różnic pomiędzy frakcjami. Jeden budynek i ewentualnie bohaterowie, nie, to za mało. Zwłaszcza, że można tych bohaterów jest tylko po 3 na głowę, więc ta różnica tak aż nie jest widoczna. No i jednostki, tak, to kolejny dla mnie minus, tak jak gdyby się łączy z tą walką, tak. Ja nie czułem, że mam w swojej drużynie anioły i gryfy, tak. To były po prostu jednostki o sile 5 i inicjatywie 5 i jednostki o sile 4 z inicjatywą 4. Bardzo, bardzo to płytko wszystko wygląda. Także 6,5/10. Cena, o ile ostatnio patrzyłem, to jest około 180 zł. No, nie jest to gra, którą trzeba kupić, tak? Na chwilę obecną. Warto się z nią zapoznać. Jak gdzieś na jakimś spotkaniu złapiecie, zagrajcie, zobaczcie, ale kupowanie tak, to jednak nie. No dobra, tyle na temat Might and Magic Heroes.
Tyle w dzisiejszej wideo recenzji. Zapraszam na kolejne. Mam nadzieję, że sprzęt nie będzie mi już szwankował. I zobaczymy, w co zagramy następnego. Do zobaczenia. Tomasz Gambit-Dobosz z Gildia.